Zaprosiliśmy dzisiaj chętnych, a okazało się, że są to głównie realizatorzy pracujący w tym zawodzie, nagłaśniający eventy, imprezy, pracujący w ośrodkach kultury czy teatrach, na prezentację systemu Radius. Przez długi czas mieliśmy ogromną ilość naprawdę znakomicie działających systemów, które kosztowały krocie i wymagały ogromnej wiedzy, żeby zostać wystrojone, postawione, uruchomione, wykorzystane, następnie zwinięte. Tutaj EAW wpadło na pomysł, że mądrze, inteligentnie znaczy również łatwo. Jest to chyba jedyny system w tej chwili tego rozmiaru, który potrafi sam siebie wystroić, który potrafi sam rozpoznać swoją własną konfigurację i odpowiednio skorygować DSP każdej paczki w gronie. System, który sam wprowadza poprawki na wysokość, pochylenie audytorium, który pozwala w bardzo prosty sposób konfigurować linie opóźniające i tworzyć w ten sposób system, który jest tak naprawdę już całkiem duży, rozproszony i rozległy, który mieścimy w jednym urządzeniu, no to wydaje mi się, że to jest dosyć duża zaleta. Do kontroli systemu bardzo użyteczna jest aplikacja Mosaic. To jest program o bardzo szerokich możliwościach i niezwykle intuicyjnej, łatwej obsłudze. On służy zarówno do predykcji działania systemu, jak do jego kontroli, czyli do tego, żebyśmy mogli zrobić pełny setup z opóźnieniami, z wszelkimi korektami, które są potrzebne, jak i do kontroli jego już na etapie realizacji. W ten sposób, który pozwala nam zablokować dostęp do niektórych funkcji i zostawić go na przykład pod opieką osoby o trochę mniejszej wiedzy. Ten system nie wrzeszczy, tylko gra. Można na nim zagrać ładnie jazz, można zagrać klasykę, można zagrać cicho ładnie, co jest dla mnie bardzo dużą zaletą. To jest system, który jest niesamowicie elastyczny, jeśli chodzi o konfigurację. Pełne przekonfigurowanie tego systemu trwa tyle, ile uruchomienie presetów Dante kontrolera, czyli około sekundy. Możemy zmienić topologię sali z powiedzmy projekcyjnej na teatralną albo koncertową. Z kolei jego konstrukcja pozwala na bardzo prostą, szybką pracę, czyli nie potrzebujemy mieć inżyniera systemu, który będzie testować każdy element osobno. Ten system możemy sprawdzić bardzo łatwo. Nawet osoba, która nie ma wykształcenia technicznego, nie ma wiedzy, nie ma nawet jakiegoś doświadczenia, będzie w stanie nauczyć się przyciskać 2-3 razy guziczki i słuchać, co się wydarza. Ten system został wymyślony jako głównie liniówka uzupełniona głośnikami point source. Jako liniówka składa się z modułów RSX 208L i to są moduły liniówkowe. One jedyne są w stanie pracować jako line array i jako linia opóźniająca i wyliczać swoje właściwości wspólnie. Jako uzupełnienie tych modułów zastosowano głośniki basowe na 12-calowym przetworniku, na 18-pojedynczym i na podwójnym, na dwóch 18-calowych głośnikach, które mają również możliwość przepięcia w karty inne. To zapewnia jakby wykonanie frontu
ale pozostają nam jeszcze dodatkowe głośniki, wszystkie file, czyli front file, out file, side fill. Mamy drum fill, który jest niezwykle ważny, ponieważ po prostu musimy perkusiście zapewnić pewien komfort pracy. I tutaj znakomicie sprawdzają się głośniki point source, które są wykonane w dwóch rozmiarach, jako 12 i 8-calowe. I wtedy bas malutki, ten na 12-calowym przetworniku, na nim postawiony 8 lub 12-calowy point source RSX 126 czy 129 wykona swoją pracę. Ten system jest ważny dlatego, że mamy do czynienia z cyfrowym systemem nagłośnieniowym. Ten cyfrowy system nagłośnieniowy zapewnia tą pełną kontrolę i możliwości strojenia bardzo precyzyjnego, natomiast zdublowanie audio poprzez redundancję analogową sygnału audio zapewnia spokój, że jak gdyby się wydarzyło w komputerze coś złego, w każdej parce w DSP, to nie stracimy sygnału, co jest najgorszym, co się może wydarzyć w czasie koncertu. Cały system został wykonany z wizją. To znaczy głośniki point source brzmią spójnie i w tym samym charakterze co głośniki frontowe. I możemy dobrać 4 różne voicingi, to znaczy tonalności systemu. Tonalność wydaje się być najbardziej trafnym określeniem chyba tej właściwości, ze względu na fakt, że przełączając tonalność zmieniamy brzmienie od razu całego modułu większego, czyli na przykład grona, a nie tylko pojedynczego głośnika. Jest to tak naprawdę pierwszy system EAW, który się może w jakiś sposób zamortyzować w firmie, która nie rozrzuca pieniędzy na prawo i na lewo, tylko system musi na siebie zarobić. Ten nie jest taki drogi, bardzo porównywalny do innych. Ponadto marka EAW jest marką riderową wszędzie. Nie wyobrażam sobie, żeby było zbyt wielu ludzi, którzy powiedzą, na tym nie zagram na EAW.